Cześć, witajcie. Krótki wstęp. Dzisiejsza recenzja rozpocznie serię mini recenzji, w których załapią się głównie gry niezależne, ale też średniaki, które były za krótkie, aby znaleźć się w większym odcinku. I oczywiście będę wrzucał te odcinki pomiędzy większymi, żeby nie było takiej posłuchy jak w tym roku. Dobra, to tyle. Krótka recenzja, krótki wstęp. Lecimy. Erika to gra z serii MMV, czyli Full Motion Video, które to przeżywało swoje najlepsze czasy na początku lat 90., kiedy to światło dzienne ujrzały płyty CD. To, co charakteryzuje ten rodzaj gier, to bardzo minimalna interakcja gracza z tytułem. Właściwie rzecz biorąc, oglądamy film, w którym co jakiś czas musimy zareagować na to, co się dzieje, lub podjąć decyzję, która prowadzi do następnych rozgałęzień w fabule. Jest to zdecydowanie unikalne doświadczenie, które niestety bardzo szybko odeszło w zapomnienie na poczet rozwijającej się grafiki 3D. Jednak po latach niektórzy twórcy starali się przywrócić drugie życie temu, jakby mogło się wydawać, martwemu gatunkowi. I tak zaczęły powstawać tytuły i między innymi tutaj powstaje nasza Erika. Tytuł, który od samego początku spotkał się z raczej nieprzychylnymi ocenami, często będąc też porównywaną do gier takich jak Until Dawn czy innych tytułów, np. od Telltale Games. Jednak, czy słusznie? Pierwsza rzecz, która nas spotyka na początku, to informacja, że możemy zagrać zarówno na telewizorze, używając pada, a właściwie tylko jednej jego części, o czym powiem później, jak i na urządzeniu mobilnym, telefon czy tablet, uprzednio łącząc się z hotspotem, który tworzymy z poziomu gry. I szczerze mówiąc, jest to naprawdę świetne rozwiązanie i aż szkoda, że twórcy nie połasili się, aby stworzyć opcję zagrania w kilka osób jednocześnie i pochwalić się swoją historią. No właśnie, historią. Jako że Erika jest wierna swoim przodkom, stawia ona głównie na fabułę, która to w pewnych momentach stawia przed nami możliwość wyboru, dialogu lub ścieżki, którą podążymy. Wszystko jest przedstawione w sposób domyślny i czytelny, a warto też dodać, że w kilku przypadkach brak reakcji również zmienia sposób prowadzenia narracji. Dlatego też od nas zależy, jakimi ścieżkami poprowadzimy główną bohaterkę do zakończenia, a raczej zakończeń. Dokładnie tak. Jak się zapewne domyślacie, w grach tego typu najczęściej dostępne jest kilka zakończeń. I tym razem nie jest inaczej. Erika stawia na 6 zakończeń. Każde z nich prowadzi do ciekawych wniosków końcowych i szczerze polecam sprawdzić każde z nich. A o czym właściwie jest owy tytuł? No więc, na samym początku poznajemy naszą główną bohaterkę jako dziecko. Słuchamy opowieści ojca o naszej matce, która jak się okazuje zmarła przedwcześnie na jakąś chorobę. Scenę później odnajdujemy w salonie martwego ojca, któremu morderca wyciął na klatce bliżej nieokreślone symbole. Jednak okazuje się, że zabójca jest z nami w pokoju i gdy odwracamy się, celuje on prosto w nas. Niestety nie możemy dostrzec twarzy, słyszymy wystrzał i budzimy się już jako dorosła Erika z krzykiem w mieszkaniu. Chwilę później poznajemy pana detektywa, który stara się nam pomóc w odnalezieniu zabójcy naszego ojca. I tak trafiamy do Delphi House, czyli wielkiej placówki, gdzie pomaga się osobom z silnymi traumami stanąć na nogi. Jednak całkiem szybko okazuje się, że prawdopodobnie śmierć ojca jest powiązana z jakimś dziwnym kultem. Ale też sam ośrodek może nie być tym, czym nam się wydaje. Także mamy kryminał z lekką dawką okultyzmu, a nawet zjawisk nadprzyrodzonych. No w każdym razie fabuła dosyć syta i faktycznie na sam koniec wszystko wydaje się zapętlać i mieszać nam całkiem skutecznie w głowie. Wcześniej wspomniane zakończenia dosyć sprawnie manewrują pomiędzy tym, co nam się wydawało prawdą, a co kłamstwem i 4 z nich wydawały mi się satysfakcjonujące. Kolejne 2 ogrywam w trakcie pisania tej recenzji, więc może coś dogram podczas montażu. Skoro powiedziałem, że coś dogram, to dogrywam. Słuchajcie, warto. Przeszedłem te 2 zakończenia. Nie były najlepsze, ale były dobre. Skoro powiedziałem co nieco o fabule, chciałbym wspomnieć też o mechanikach i sterowaniu, ale w przypadku tego rodzaju tytułów nie ma tego za dużo. Całość jest nagrana jak normalny film i w momentach wyboru kamera przesuwa się za plecy bohaterki lub przechodzi w tryb FPP. Wszelkie wybory czy inne interakcje obsługujemy za pomocą touchpada na naszym padzie bądź też na naszym telefonie. I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o sterowanie. Nie ma w nim niczego skomplikowanego, co sprawia, że jedni mogą nie odczuć przyjemności z powodu małego poziomu interakcji ze światem przedstawionym. Z drugiej strony, dzięki temu zabiegowi łatwiej nam się skupić na fabule.
Ocenę tego pozostawiam wam. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o tego rodzaju rozwiązaniach i czy taki twór można jeszcze w ogóle nazywać grą. Normalnie gdzieś tutaj wstawiłbym też cały segment odnośnie grafiki. Ale wszystko jest nagraniem wideo, dobrej jakości, więc ciężko to ocenić, szczerze mówiąc. W mojej opinii wygląda to bardzo ładnie i naprawdę klimatycznie, więc może przejdę do podsumowania. Podsumowania, w którym postaram się odpowiedzieć na pytanie postawione na początku. Czy Erika była słusznie porównywana z grami typu Until Dawn i tym podobnym? Moim zdaniem nie, bo tamte tytuły to świeże spojrzenie na gry typu FMV, dające o wiele większe pole do interakcji dzięki zastosowaniu nie prawdziwych aktorów, a modeli 3D. Natomiast dzisiejszy tytuł kieruje się kompletnie innymi założeniami, odtwarzając praktycznie 1:1 formułę rozgrywki znaną jeszcze z lat 90., przez co zdaję sobie sprawę, że może nie być dla każdego. Jednak jeśli kiedyś zagrywałeś lub zagrywałaś się w tytuły takie jak Phantasmagoria, Night Trap, Dracula Unleashed, Hoodshot Johnny Rock, to polecam sprawdzić Erikę, bo widać, że gatunek jeszcze nie umarł i są twórcy, którzy potrafią sprawić, że poczujecie się jak te kilkadziesiąt lat temu. A co jeśli nie mieliście przedtem do czynienia z tego rodzaju tworami? A najbliższym doświadczeniem może jest granie w gry Telltale i im podobne. Cóż, najlepiej poczekać na promocję i spróbować dać szansę, bo nawet jak się wam nie spodoba, to zdecydowanie będzie to warte doświadczenia rozgrywki z początku lat 90. Warto też dodać, że również idąc w klimacie dawnych gier MMV, przejście fabuły zajmuje około 1,5 godziny. Czas, który można przyrównać do kilku podejść w niejednym roguelike'u. Może więc to być demotywujące dla niektórych do sięgnięcia po tytuł. Jednak spójrzcie na to z drugiej strony. Jeśli się wam nie spodoba, no to nie przeznaczycie dużo pieniędzy i czasu. Jednak jeśli się wam spodoba, to da wam możliwość na przejście każdego zakończenia w raczej szybkim upływie czasu, bez odczucia znużenia grania po raz kolejny. Także kochani moi, warto poczekać na promocję, bo całkiem często można tam spotkać ten tytuł. Jednak, jeśli nie chcecie czekać, jest też inna opcja sięgnięcia po Erikę. Już dzisiaj możecie zagrać w Erikę i wiele innych tytułów, które przedtem recenzowałem dla was, dzięki usłudze PlayStation Plus Extra lub PlayStation Plus Premium. Także jeżeli któraś z moich recenzji sprawiła, że zastanawiasz się, czy chcesz zagrać w tą grę i akurat subskrybujesz, masz szansę przekonać się o tym samemu. Halo PlayStation, give me mój sponsoring. W tych materiałach nie będę wystawiał ocen, raczej na podstawie tego, co powiedziałem. Liczę, że sami wystawicie swoją własną opinię, którą jak najbardziej możecie podzielić się w komentarzach. Jeżeli się wam podobało, zostawcie like. Możecie też kliknąć subskrypcję, jeżeli tego nie zrobiliście do tej pory. Zapraszam też na mój kanał Twitch oraz nowo założony kanał TikTok, na którym wrzucam obecne promocje oraz moje polecajki przecenionych gier. Naprawdę możecie wzbogacić swoją bibliotekę o niezłe tytuły. A jeżeli TikTok to nie wasza bajka, to samo znajdziecie na moim Instagramie, jak też na YouTube Shorts. Póki co udaje mi się znaleźć naprawdę ciekawe tytuły. No i co? Żegnamy rok 2023. Dziękuję wam bardzo za cały rok istnienia tego kanału. Dzięki wam za cały feedback, który mi dajecie. Dzięki temu wiem, co jeszcze poprawić. No kurde, no lubię to robić. No nic. Koniec recenzji, koniec mojego gadania. Żegnamy stary rok 2023. Widzimy się w lepszych, nowych czasach. I w nowym roku mam nadzieję, że będzie więcej, mocniej i lepiej. Dobra, mówił do was Jasej. Nara.